Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sorento. Hybryda, wersja Prestige Line w kolorze Volcanic Sand. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sorento, hybryda, czyli 1.6 turbo, benzyna, 180 koni. Do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 380 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9 sekund. Rok modelowy 2026, rok produkcji 2025, wersja Prestige Line z cyfrowym lusterkiem w kolorze Volcanic Sand. Cena 284 400 zł brutto, do tego dopłata do lakieru metalizowanego i dopłata do cyfrowego lusterka. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji. m 81 cm długość, duży rozstaw osi, 2,82 m, a to przekłada się na dużą ilość miejsca w środku. Duży, wygodny 6- bądź 7-miejscowy SUV. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, czujnik martwego pola z korektą toru jazdy w razie ryzyka kolizji, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, system hamowania na skrzyżowaniach, asystent jazdy autostradowej, kamera 360, felgi aluminiowe 19 cali, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego, czyli to, co przed chwilą widzieliśmy. Kamera 360 oczywiście rozszerzona o blind spot view monitor, czyli ten obraz z kamer pod lusterkiem. Zajrzyjmy do środka, bo tutaj też się trochę zmieniło przy okazji liftingu. Zmiany roku modelowego, lifting był rok wcześniej. Ten przycisk dotykowy służy do zamykania. Starczy go tutaj pogłaskać. Żeby otworzyć samochód, trzeba włożyć rękę w klamkę. Czujnik martwego pola. Tutaj kamera. No i wykończenie wersji Prestige Line. Miękko, skóra, przeszycie. Tutaj też mięciutka poduszeczka ze skóry. Pełna elektryka, elektroniczna blokada tylnych szyb, tylnych drzwi, wszystkie 4 szyby w automacie. Składanie lusterek. One też mogą się automatycznie oczywiście składać po zamknięciu samochodu. Masaż w fotelu kierowcy i 2 pamięci fotela. Nagłośnienie Bose, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do klimatyzacji i do multimediów, indukcyjna ładowarka, podgrzewane, wentylowane fotele, selektor zmiany biegów Shift by Wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewana kierownica, auto hold, asystent zjazdu z górki, elektryczny ręczny, włączenie kamery, tudzież aktywacja tego systemu zdalnego parkowania, czytnik linii papilarnych, podłokietnik z dużym schowkiem i mięciutki, fajnie. Opcja regulowania fotela dla pasażera z tej strony, oparcie i funkcja Easy Lounge, czyli to jest ta funkcja do rozłożenia. Cyfrowe lusterko, oczywiście fotochromatyczne, ale do tego cyfrowe. Head-up display, cyfrowy kluczyk 2.0, czyli opcja sparowania smartfona z samochodem i on nam zastąpi w całości kluczyk. Elektrycznie regulowany fotel kierowcy. Dużo płaszczyzn w dużym zakresie, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie pozycję dla siebie, nawet podnóżek. Tapicerka Nappa. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, skórzana tapicerka. No jest premium. Do tego wszystkiego elektrycznie regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach. Kierownica się zmieniła przy okazji zmiany roku modelowego. Takie połączenie poprzedniej kierownicy z kierownicą z i9. Mięsista, gruba, fajnie w dłoniach leży, ścięta u dołu, ścięta u góry. Aktywny tempomat, 2 poziom asystenta pasa ruchu i zestaw głośno mówiący.
Dużo miejsca z tyłu, dużo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową. Wersja 7-miejscowa, więc mamy tutaj kanapę. W wersji 6-miejscowej mielibyśmy 2 osobne fotele z przejściem po środku. Tutaj opcja złożenia i przesunięcia fotela, żeby wsiąść tam do tyłu, bo tu jeszcze mamy 2 dodatkowe fotele w bagażniku. Tu jest uchwyt, żeby było czego się złapać. Na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, na dole gniazd do zapalniczki, do zasilania urządzeń zewnętrznych, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w oparciach. Tutaj też. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, kanapa oczywiście też regulowana przód-tył. Skrajne siedziska podgrzewane, a tu mamy uchwyt na kubek. No jest tutaj jakby luksusowo. Wlew paliwa. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Bagażnik 813 litrów. Oczywiście po rozłożeniu tych tutaj foteli bagażnik będzie zdecydowanie mniejszy, no ale za to 2 osoby tutaj, myślę, w miarę wygodnie pojadą. Nawiew dla pasażerów w 3. rzędzie, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, regulacja siły nawiewu dla tego 3. rzędu, gniazdo zapalniczki plus opcja złożenia tych 2 foteli po środku. Roleta, tutaj pod spodem jest trójkąt, zestaw naprawczy, lewarek i tutaj pod zaślepką jest akumulator 12V, a pod samochodem podwieszone jest koło dojazdowe i fajnie, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy to koło dojazdowe to jest, staje się luksusem. Ładne ochronne nakładki na progi. Próg tutaj też przedłużony, żeby łatwiej było wsiąść do tyłu. Takie podwójne kieszenie w oparciach. I szybki rzut na deskę. Fajna ta kierownica. I fotel pasażera. Elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany z podnóżkiem. Duży zakres regulacji. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. Boczne poduszki również w tylnych siedzeniach. I wykończenie. Mięciutka poduszka. Fajna ta skórka tutaj jest. Tu wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera jeździć będzie dziecko tyłem do kierunku jazdy. Deska miękka, tutaj też takie przyszycie. No i ambient. Schowek, też wykończony takim materiałem przyjemnym w dotyku. Piękne. Panie Tomaszu, dziękujemy za zaufanie. Widzimy się w piątek, czyli już niebawem. Cyfrowe zegary, aktywny tempomat, komputer pokładowy, tutaj informacja z asystenta pasa ruchu plus czujnika martwego pola, temperatura silnika, ciśnienie w oponach, przeniesienie napędu, przepływ energii, statystyki spalania, żeby wyzerować, przytrzymuję okejkę, head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Tutaj kompas i wskazania z nawigacji, jeśli ustawimy sobie punkt docelowy, czy to w googlowskiej mapie, czy w tej fabrycznej nawigacji. Obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Oczywiście. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, z 7-letnim darmowym planem aktualizacji i rok aktualizacji z OTA.
informacje drogowe, więc w czasie rzeczywistym mamy tutaj informacje o natężeniu ruchu, o ewentualnych utrudnieniach. Ten panel oczywiście można sobie schować. Dwufunkcyjny panel do klimatyzacji, i do multimediów. Home, Map, Search, Setup, czyli ustawienia i temperatura. 3 tryby automatycznej klimatyzacji, odparowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych. Fotele podgrzewane, wentylowane, 3 poziomy, pasażera tak samo. Tutaj jest indukcyjna ładowarka, a tutaj po prawej stronie mamy kontrolkę tej indukcyjnej ładowarki. Oj, proszę, nawet ładuje na postoju tutaj. USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, USB-C pod multimedia, pod CarPlaya, jeśli ktoś chciałby go połączyć po kablu, można. Selektor zmiany biegów, Shift by Wire, czyli przez przekręcenie wybieramy bieg. Wsteczny, Drive, Parking. Wsteczny, włącza się od razu kamera, dynamiczne linie, rzut z góry. Tutaj informacja z czujników parkowania, przednich, bocznych, tylnych, plus te 2 strzałeczki to jest monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania. No i kamera przednia. Można też sobie włączyć taki widok, chociaż ja szczerze mówiąc nie przepadam za nim, bo nie wiem, czy on jest na tyle dokładny, żeby mu zaufać. Dokładny może jest, ale wydaje mi się, że ten będzie po prostu jeszcze bardziej dokładny. Tryby jazdy do wyboru mamy Eco, Sport, Smart. Eco, Sport, Smart. Eco to oczywiście Eco, Sport, Sport, Smart, czyli on się będzie dostosował do tego, jak aktualnie jedziemy. Czyli jeżeli będziemy jechać spokojnie, to będzie nam jechał w Eco, a jeśli będziemy jechać dynamiczniej, to przełączy nam się w Sport. No i tryby terenowe przez kliknięcie przechodzimy. Mamy do wyboru Snow, Mud, Sand. Czyli śnieg, błoto, piasek. Układ graficzny. Mamy albo takie zegary, one się nazywają, nie wiem czemu, ogólny, ale są też drugie kręgi i to jest taka trochę, bym powiedział, imitacja tradycyjnych zegarów, plus po prawej stronie zamiast obrotów silnika, które w hybrydzie nie są do końca chyba potrzebne, mamy wskazówkę, która nam pokazuje, co się dzieje z energią. Więc szczerze ja lubię ten tryb. Po prawej stronie mamy poziom naładowania akumulatora, po lewej poziom paliwa. Eco, czyli tryb, w którym aktualnie jesteśmy. Ready, czyli gotowe do jazdy. Auto, hold na zielono, czyli trzyma za nas hamulec. P, czyli aktualny bieg. Jest oczywiście inteligentny ogranicznik prędkości. Jeśli ktoś chciałby go wyłączyć, tym przyciskiem przez przytrzymanie przez 3 sekundy wyłączamy. Wybrano funkcję informowania o ograniczeniu prędkości. Czyli będzie tutaj tylko na zegarach informacja. Lusterko fotochromatyczne, cyfrowe lusterko. Zwróćcie uwagę na jakość. Fajne też jest to, bo fotel mamy tutaj z pamięcią, mamy też z systemem ułatwiania wsiadania. Lusterka też są połączone z tą pamięcią, czyli po wrzuceniu wstecznego, jeśli którekolwiek lusterko będziemy mieli wybrane, lewe bądź prawe, to te lusterka będą się opuszczały, tak żeby pokazać nam krawężnik. Prawe tak samo. I nowością jest to, że opuszcza się również cyfrowe lusterko. Teraz wsteczny wrzucam i proszę bardzo, zjeżdża w dół. Chociaż pewnie to, jak nisko zjedzie, jeszcze jest do ustawienia. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę. Kurczę, w tym samochodzie jest tyle wyposażenia, że no nie mam cały czas pewności, czy o wszystkim powiedziałem. 1.6 turbo benzyna, 180 koni, do tego silnik elektryczny o mocy chyba 82,5 konia. W sumie, może nie tyle w sumie, bo to się nie sumuje, ale zespół napędowy ma 239 koni i 380 Nm momentu obrotowego. Płyn do spryskiwaczy
poziom oleju, wlew oleju jest tutaj pod osłoną. Płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, jeden, drugi, w zasadzie trzeci też. A tutaj w razie czego jest miejsce, są bezpieczniki i tutaj też jest plus, no bo akumulator mamy w bagażniku. W pełni LEDowe oświetlenie, ładne felgi 19, chromy wokół okien, przyciemniane szyby z tyłu z roletkami. Tutaj mamy kamerę cofania, a tutaj mamy kamerę do cyfrowego lusterka. Dziękuję, do następnego, trzymajcie się. Kia, movement that inspires.